today. Cieszę się, że mogę być dzisiaj z wami. The purpose of our class is to consider the life and the ministry of Mrs. White. Będziemy mówili na temat życia i działalności, szczególnie Ellen White. And we will consider her life, her teachings, her experience. Będziemy mówić o jej życiu, jej naukach, jej też doświadczeniach. And we want to make opportunity for questions to be answered. A chciałbym wam dać również okazję do pytań, które byście mogli stawiać. To the extent that this is possible. Na ile to będzie oczywiście możliwe. If you have a question, please feel free to raise your hand. Jeśli więc będziecie mieli pytania, nie krępujcie się, proszę podnosić rękę. And it may be that at the close or toward the close of our 2 hours together, A wierzę, że przy zakończeniu tych 2 godzin that we will take time also for questions. będziemy mieli specjalny czas zawsze na pytania. This afternoon, we want to look at the biblical backgrounds Dzisiaj zechcemy spojrzeć szeroko na tło biblijne for the gift that we have in our church. dla daru, który objawił się w naszym Kościele. There are many people who do not believe that we are an evangelical denomination. Jest wielu ludzi, którzy nie są przekonani o tym, iż jesteśmy Kościołem ewangelicznym. Because they say we do not believe the Bible. Mówią bowiem, że my nie wierzymy w Biblię. And we even have a substitute Bible. Że nawet mamy zamiennik Biblii. There are a number in the evangelical Christian world Jest wielu chrześcijan ewangelicznych, who say that there are no prophets after the books that make up our Bible were written. którzy twierdzą, że po zakończeniu pisania Biblii już nie może powstać inny prorok, który by jeszcze coś napisał. There is a very famous British clergyman, Pewien duchowny, bardzo znany Anglik, Dr. John R.W. Stott is his name. nazywa się W. Stott. He's one of the most famous English-speaking preachers in the world. Jest jednym z najbardziej znanych kaznodziejów na świecie mówiących językiem angielskim. He pastors a large church in London. Jest duchownym dużego kościoła w Londynie. He's written 25 or 30 books, Napisał jakieś 25 do 30 książek. and they are well written. Wszystkie są dobrze napisane. And in one of his books, I w jednej z jego książek Dr. Stott takes the position dr Stott zajmuje takie stanowisko. that the gift of prophecy came to an end Mianowicie, że dar proroctwa zakończył się. about 100 AD. Miało to miejsce około 100 roku po Chrystusie. Well, he has been answered, Odpowiadano mu, and I think he has been answered better by some non-Adventists than by our church. z różnych stron. Sądzę, że lepiej mu odpowiadali na to nieadwentyści niżeli wyznawcy naszego Kościoła. I spent my morning here doing research in your library, Ja do południa siedziałem tutaj w czytelni, sięgałem do waszej biblioteki. I was interested to notice that you have a 3-volume Bible dictionary I stwierdziłem z przyjemnością, że macie 3-tomowy słownik biblijny, which was originally published in England. który został opublikowany po raz pierwszy w Anglii. And in the 3rd volume of that work, I w tym 3. tomie there is a canon of the Church of England, tam jest kanon Kościoła anglikańskiego. whose name is Baker. Kanonik, który się nazywa Baker, kanonik Kościoła anglikańskiego. He has a major article in this 3rd volume of your encyclopedia. On napisał bardzo obszerny artykuł w tym 3. tomie And that man has done, in my opinion, i według mego zdania a better job of defending the existence of prophets after the close of the Bible on lepiej wykazał możliwość wystąpienia proroka w naszych czasach than any Adventist that I have seen. niżeli jakikolwiek adwentysta do tej pory. This afternoon,
Dzisiaj po południu I want to examine with you how we get Ellen White out of the Bible. ja chciałbym zbadać na podstawie tekstów Pisma Świętego, jaka możliwość była wystąpienia Ellen White jako proroka. Because when you are introducing Ellen White to a non-Adventist Christian, Dlatego, że gdy wy powiecie coś o Ellen White nieadwentystom, it is very important that you be able to demonstrate from the Bible to bardzo ważne jest, ażeby na podstawie Pisma Świętego the validity of our belief in her prophetic gift. pokazać, że ten dar proroctwa ma oparcie w Piśmie Świętym. And in the broader picture this afternoon, A dzisiaj w tym szerokim obrazie I would like you to notice the uniqueness of the Seventh-day Adventist Church. chciałbym również pokazać, jaką wyjątkową rolę pełni Kościół Adwentystów. Several years ago, I was giving a series at a camp meeting in the northwestern part of the United States. Sporo lat temu byłem na spotkaniu namiotowym na terenie Stanów Zjednoczonych. In the middle of the week, Było to w ciągu tygodnia I was approached by a newspaper reporter i przyszedł wtedy pewien dziennikarz, who asked me to join him for a little interview. i poprosił mnie o interview. He was not an Adventist, of course. Nie był oczywiście adwentystą. He was a member of the church that in America we call the Mormon Church. Był on członkiem kościoła, którego w Stanach Zjednoczonych nazywamy Kościołem Mormonów. So I sat down with him. W każdym razie siadłem obok tego dziennikarza. We talked for a little while Rozmawialiśmy przez chwilę about some of the things that are similar in our church to what he has in his. Mówiliśmy o podobieństwach pewnych, jakie istnieją między jego kościołem i naszym. And then he came more directly to the point of his questioning. A później on już przeszedł do tych pytań, które chciał zadawać. Every church, he said, claims to be the true church, Powiedział, każdy kościół uważa się za prawdziwy kościół. including my own church, Łącznie z moim. and I presume your church. I sądzę, że pan też tak uważa. And this is what I want you to do for me now. Więc o co by mnie chodziło? What claims do Adventists make to being the true church? Na jakiej podstawie adwentyści chcieliby dowodzić, że są prawdziwym kościołem? And what evidence do you have to back up your claim? I czym byście popierali wasze twierdzenia? It's a good question. Bardzo dobre pytanie. One that I really hadn't done much thinking about. I pomyślcie sobie, że ja nie musiałem się dużo zastanawiać nad tym. And I asked the Lord in a silent prayer to give me wisdom. Poprosiłem tylko Pana w cichej modlitwie, by mi dał mądrości. And I said to him, I powiedziałem mu, the Adventist Church does claim to be different from all other churches. powiedziałem, Kościół Adwentystów uważa się, że jest inny od pozostałych kościołów. We are not just another evangelical church Nie jesteśmy jeszcze jednym kościołem ewangelicznym, that may be a little closer to the Bible in its interpretation than the others. który jest troszeczkę bliżej Biblii w interpretacji jej niżeli inni. We claim to be unique, Uważamy, że jesteśmy unikalnym kościołem, different from all other denominations, innym od wszystkich innych kościołów. not better than. Nie lepszym od innych. We can't claim that Tego nie twierdzimy, nie możemy tego twierdzić. because I have some non-Adventist acquaintances whose piety would put an Adventist to shame. Ponieważ znam wielu adwentystów, których pobożność musiałaby zawstydzić wielu innych adwentystów. But we do claim to be different Ale twierdzimy, że jesteśmy po prostu inni. from all other churches Inni od wszystkich innych kościołów. in three particular ways. W trzech szczególnych dziedzinach. W First of trojaki sposób. all, Po pierwsze. we claim to be different Po pierwsze twierdzimy, że jesteśmy inni. in that we are the only church Bo jesteśmy jedynym kościołem, which claims to find its prophetic roots or origins który twierdzi, że korzenie
jego są ugruntowane w proroctwie. In the 10th chapter of Revelation. W 10 rozdziale Księgi Objawienia. No other church makes that claim. Żaden inny kościół tak nie twierdzi. And we feel that we can find ourselves I twierdzimy, not just once, but 3 different times in Revelation chapter 10. że możemy odnaleźć nasz Kościół nie tylko w jednym rozdziale, ale w 3 różnych rozdziałach Księgi Objawienia. Our prophetic roots or our origin. A więc nasze korzenie tam są. Secondly, Stamtąd się wywodzimy. we Po are the drugie, only church jesteśmy tym jedynym Kościołem, that claims to find its prophetic gift który uważa, że posiada dar proroka, in Revelation 12. a oparty jest na objawieniu 12 rozdziału. We are not the only church that claims to have a prophet, Nie jesteśmy jedynym Kościołem, który uważa, że ma proroka. but of those who do make that claim, Ale ci, którzy uważają, że posiadają, we are the only ones who go to Revelation 12 in order to find that gift. nie potrafią oprzeć tego, tak jak my opieramy na Księdze Objawienia, konkretnie na 12 rozdziale. Thirdly, Po trzecie, we are the only church jesteśmy jedynym Kościołem, that finds its prophetic message który to prorocze poselstwo, in Revelation chapter 14. które głosi, opiera na Księdze Objawienia, 14 rozdziale. Every church claims to have a message of some sort. Każdy Kościół uważa, że ma jakieś szczególne poselstwo. Some even claim to have a prophetic message. Niektórzy uważają, że nawet mają to poselstwo jako poselstwo prorocze. But we're the only ones that go to Revelation 14 to find our message. Ale my jesteśmy jedynym Kościołem, który to poselstwo po prostu bierze z Księgi Objawienia, konkretnie z 14 rozdziału. And when we come to it in our course, Gdy my więc te zagadnienia poruszamy w naszym kursie, we will probably spend about 2 afternoons talking about eschatology. Trzeba by było nam dużo czasu na to, żebyśmy całą eschatologię omówili. In Revelation chapter 10, W 10 rozdziale Objawienia, in verse 6, w wierszu 6, the angel talks about a people anioł mówi o ludzie, who will have a message który będzie miał poselstwo, that time should be no longer. mianowicie czasu już więcej nie będzie. We understand that to refer Rozumiemy to w ten sposób. not to the end of literal time, Nie chodzi tutaj o koniec literalnego czasu jakiegoś, but to the end of prophetic time. ale jest tam mowa o końcu czasu proroczego. And William Miller began preaching that in the 19th century. Tak zaczął głosić William Miller w XIX wieku. Indeed, this was his message. Takie to było jego poselstwo. Time shall be no longer. Mianowicie nie będzie już więcej czasu. He was ridiculed. Oczywiście wyśmiewano go, They mocked him and they laughed at him, szydzono z niego, kpiono, but he made quite an accomplishment. ale on dokonał wielkich rzeczy. He spoke in more than 500 cities and towns Przemawiał w ponad 500 miastach różnego rodzaju, in the United States and Canada. w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. At least 200 clergy of different denominations became followers of William Miller. Przynajmniej z 200 duchownych różnych kościołów przyłączyło się do jego ruchu, And a total of 500 lecturers proclaimed his message. a około 500 ludzi głosiło to poselstwo, które on przedstawił. And by the time he thought Jesus was going to come, A gdy wyznaczył czas, o którym sądził, że Jezus wtedy przyjdzie, in 1844, mianowicie w roku 1844, there were somewhere between 50,000 and 150,000 w tym czasie, około roku 1844, milerystów było już około
50, niektórzy mówią nawet do 150 tysięcy. About 70% of them came from either the Methodist denomination or the Baptist denomination. 70% z nich pochodziło albo z kościoła metodystów, albo kościoła baptystów. And Miller himself was credited A sam Miller with 6,000 converts, uważa się, że nawrócił około 6 tysięcy ludzi, of whom 700 a z tego około 700 were infidels, if not atheists. to byli ludzie zupełnie niewierzący, można powiedzieć ateiści. Miller made quite an impact on the social and religious scene in North America. William Miller wywarł potężny wpływ na religijność Stanów Zjednoczonych. His pamphlets and tracts and books went all over the world. Jego broszurki i książki zostały rozpowszechnione po całym świecie And he made quite an impact. i zrobiły duże wrażenie. Some have suggested Niektórzy sugerowali, that his movement was the first authentically ecumenical movement in the United States. mówili, że jego ruch był pierwszym autentycznie ekumenicznym ruchem w Stanach Zjednoczonych. And it all came to a grinding halt I wszyscy oni zebrali się on the night of October 22, 1844. Wieczorem 22 października 1844 roku. The people who had once been Millerites Ci ludzie, którzy kiedyś byli millerystami, went into one of four groups largely. później podzielili się na kilka grup. One group was angry with God. Jedna z tych grup po prostu była zła na Boga. They felt deceived. Uważali, że zostali oni bowiem oszukani, zwiedzeni, They felt betrayed. że Bóg ich oszukał And they gave up all religion. i w ogóle przestali być później wierzącymi. And of the four groups, this was probably the largest. I z 4 grup, które powstały, to chyba była ta największa grupa. A second group Druga z nich went into various kinds of heretical fanaticism. popadła w fanatyzm taki heretycki And they continued to set dates for Jesus to come. i dalej poczęli wyznaczać daty powrotu Jezusa. Of course, none of them came to pass. Oczywiście nigdy się to nie stało. And those people ultimately came to nothing. I powoli ta grupa również przestała istnieć. There was a third group Ale była trzecia grupa, that continued to look for the soon coming of Jesus. która nadal oczekiwała powrotu Jezusa. And they continued worshiping on Sunday. Nadal święcili niedzielę. Almost all of the Millerites were Sunday keepers, Prawie wszyscy milleryści święcili niedzielę. including the lady who became James White's wife, Ellen White. Łącznie z tą niewiastą, która została później żoną Jakuba White'a, mianowicie z Ellen White. They came to be known by the denominational title Zaczęto ich nazywać Advent Christian Church. chrześcijański Kościół Adwentowy. They are a dying church. Oni jeszcze są, ale jest to wymierający Kościół. They used to have in the United States 2 colleges for the training of their pastors. Kiedyś mieli 2 szkoły, w których kształcili przyszłych pastorów. Neither one of those schools is now operated by their church. Dzisiaj nie mają już ani jednej. They have a few followers in several countries outside of North America. Mają niewielu wprawdzie, ale wyznawców poza Stanami Zjednoczonymi. Their total membership around the world is only about 29,000. W każdym razie na świecie jest ich około 21 tysięcy. They are nice people. Są to mili ludzie, They are godly Christian people. są to pobożni ludzie, chrześcijanie, But their numbers become fewer and fewer each passing year. ale każdego roku liczba ich stopniowo maleje. The fourth group to come out of the Millerite movement
Czwarta grupa, która wyszła z tego ruchu millerowskiego, was the group that very soon after the disappointment accepted the Sabbath. była to ta grupa, która krótko po rozczarowaniu 844 roku przyjęła naukę o sobocie. They gathered around the leadership of three particular individuals. Zebrali się wokół trzech takich szczególnych indywidualności. James and Ellen White and Joseph Bates. Jakuba i Ellen White oraz Józefa Batesa. And today this is the largest group. I dzisiaj jest to większa grupa. Something like 6 million around the world. Już jest ich prawie 6 milionów na świecie. But that was the message of the Millerites. Ale takie właśnie było poselstwo millerystów. Time should be no longer. Nie będzie już więcej czasu. That continues to be the message of the Adventist Church. I to poselstwo przejął Kościół Adwentystów. And we believe that prophetic time did come to an end. I wierzymy, że czas proroczy rzeczywiście się skończył. On October 22, 1844. 24 października 1844 roku. Now in North America, W Stanach Zjednoczonych we have a small group of Adventists mamy pewną grupę adwentystów, who think that we can establish dates from Bible prophecy after 1844. Którzy twierdzą, że można by wyznaczyć jeszcze pewną datę po roku 1844. And it is remarkable that they claim that Ellen White supports their view. I to jest dziwne, ale oni twierdzą nawet, że Ellen White popierała taki pogląd. Because repeatedly during the years of her lifetime, Dlatego, że podczas jej życia she said, we cannot establish any historical date from Bible prophecy after October 22, 1844. ona zawsze mówiła, teraz już na podstawie proroctwa nie możemy podać żadnej daty odnoszącej się do przyszłości. But by twisting her words, they continue to try to do it. Ale oni w jakiś sposób tam wykręcali te jej wypowiedzi i mówią, że jednak jeszcze jakąś datę proroczą można by podać z Pisma Świętego. But back to Revelation 10. Ale wróćmy do objawienia 10 rozdziału. In two different verses, W dwóch różnych wersetach, verse 9 and verse 10, w wierszu 9 i 10, there is a curious expression, jest tam takie dziwne wyrażenie. sweet in the mouth and bitter in the stomach, Słodkie w ustach, ale gorzkie w żołądku. which uniquely applies to the Millerites Co rzeczywiście odnosiło się do millerystów, after their great disappointment. gdy chodzi o to ich wielkie rozczarowanie. While they thought Jesus was soon to come, Oni oczekiwali rychłego przyjścia Jezusa the message was a very sweet message. i to poselstwo, ta wiadomość była bardzo słodka dla nich. But Jesus did not come. Ale Jezus nie przyszedł. And their disappointment was as bitter as the sweetness of anticipation had been. I to rozczarowanie było równie gorzkie, jak kiedyś wielka była słodycz. The Apostle Paul had said Apostoł Paweł powiedział, that unto those who look for him, he will come the second time. że ci, którzy go oczekują, on przyjdzie dla nich. And the Millerites really looked for him to come. A milleryści przecież oczekiwali go. In another book, Paul said W innej księdze Paweł mówi, that he will come to all those who love his appearing. że przyjdzie dla tych, którzy umiłowali sławne przyjście Jego. And the Millerites really loved his appearing. A milleryści naprawdę umiłowali to przyjście. But he did not come when they expected him. Tylko że on nie przyszedł wtedy, kiedy oni go oczekiwali. And their disappointment was very, very great. I dlatego to ich rozczarowanie było tak wielkie. Ellen White was a girl of 17 at the time, W tym czasie Ellen White miała 17 lat. and she has said I ona powiedziała,
that there is no other disappointment in the Christian church, in the history of the Christian church, że nie ma większego rozczarowania w historii Kościoła chrześcijańskiego, that compares with this one, które dałoby się w ogóle porównać z tym rozczarowaniem. except for one. Chyba jedno tylko. The disappointment on a certain Friday afternoon Rozczarowanie, które miało miejsce pewnego piątkowego wieczoru, when Jesus was crucified, kiedy Jezus Chrystus był ukrzyżowany. and his followers, A jego naśladowcy, who expected him to take the crown of David, którzy spodziewali się, iż on przejmie koronę Dawida, saw him receive a crown of thorns. widzieli, jak założono mu koronę cierniową. On the night of the disappointment, Ten dzień rozczarowania in New York State, w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, there were a group of Millerites była grupa millerystów, meeting in the home of a man named Hiram Edson. która zebrała się w domu Hirama Edsona. Like the other groups, Tak jak i inne grupy, they kept expecting Jesus to come right up to midnight. oni spodziewali się, że Jezus przyjdzie o północy. Their movement had often been called the Midnight Cry, Ich ruch nazwano ruchem krzyku o północy. based on the story that Jesus told of 10 bridesmaids Oparli tę nazwę o historię, która była opowiedziana przez Jezusa o 10 pannach. As you remember, the bridegroom was late in coming. Pamiętacie, jest tam powiedziane, że ten oblubieniec zwlekał z przyjściem He showed up at midnight, i nadeszła północ. and some of them thought that Jesus would fulfill even that symbolism. I wtedy dopiero przyszedł. Niektórzy więc sądzą, że Jezus miał symbolicznie przyjść właśnie też o północy. But he did not come. No, ale wtedy nie przyszedł. And so after midnight, the Adventists began to disperse to their homes. I tak, gdy przyszła rzeczywiście północ tego dnia, adwentyści zaczęli rozchodzić się do swoich domów. But in the home of Hiram Edson, Ale w domu Hirama Edsona a young school teacher whose name was Owen Crozier pewien nauczyciel, który się nazywał Owen Crozier, decided to go out into the barn postanowił, ażeby pójść do stodoły with Hiram Edson z Hiramem Edsonem, to pray for the rest of the night. ażeby modlić się przez resztę nocy. Their disappointment was as great as that of any of the Millerites, Oni tak samo byli rozczarowani jak wszyscy milleryści. and they wanted to pray for understanding of their disappointment. I postanowili modlić się, dlaczego takie rozczarowanie przyszło. Now this is toward the close of October, Było to z końcem października, about this time of year. a więc mniej więcej o tej porze, co tutaj jest. And in North America, A w Ameryce Północnej, toward the end of October, pod koniec października, the barns of the farmers are pretty full, stodoły gospodarzy są na ogół pełne. because the harvest by now is finished. Dlatego, że o tej porze to już żniwa są skończone. The potatoes have been dug from the ground. Wykopano ziemniaki z pola, The wheat and the corn have been harvested from the field. pszenica i inne zboża zostały zebrane z pól And the farmers are preparing for winter, i gospodarze przygotowywali się do zimy, as they do here in Poland. tak jak to robią w Polsce. But Hiram Edson's barn was practically empty. Ale stodoła Hirama Edsona praktycznie była pusta. The reason? Powód, dlaczego tak? The Millerites did not harvest their crops. Milleryści nie zbierali z pól nawet. They said, if we do, Powiedzieli, jeśli byśmy to robili, the unbelievers around us to niewierzący wokół nas will say, powiedzieliby, you don't believe Jesus is coming. wy nie wierzycie, że Jezus przyjdzie. For if Jesus comes on October Bo 22, gdyby Jezus przyszedł 22 października, you won't need that food. to wy byście tego nie potrzebowali. You will be eating manna, Byście jedli już mannę, like the Israelites in the desert. tak jak Izraelici na pustyni.
And so, to prove to the world A więc, aby dowieść światu, that they really believed że oni naprawdę wierzą, that Jesus was coming on October iż 22, Jezus ma przyjść 22 października. they left the potatoes in the ground, Oni zostawili ziemniaki the wheat and w ziemi, the corn were left in the field. tak samo i pszenicę i inne zboża. Incidentally, the Lord rewarded the Millerites for their faith in an interesting way. A ciekawe, że Bóg odpłacił im to w bardzo szczególny sposób. In the late autumn of that year, Późną jesienią tego roku there was a disease called potato rot bardzo dała się we znaki choroba, którą nazwano chorobą ziemniaczaną. that spoiled most of the potatoes that had been harvested. I zniszczyła ona większość ziemniaków, które wykopano wtedy. The Millerites had left their potatoes in the ground. Milleryści nie wykopali ziemniaków They were spared the disease. i w ten sposób uniknęli choroby. They had plenty of potatoes for themselves Mieli więc dość ziemniaków dla siebie, when they finally went to dig them up. a gdy inni widzieli, że oni wykopują, And the ones that they sold, they got a very fine price for. to płacili im bardzo dużo za te ziemniaki i w ten sposób But jeszcze that zarobili. night, Hiram Edson's barn was practically empty. Ale tej nocy stodoła Hirama Edsona była praktycznie pusta. And Edson and Crozier prayed the rest of the night. I tak Edson i Crozier modlili się przez resztę nocy. In the morning, A rano it was cold and foggy. było zimno, mgliście, The sun was slow in coming up. słońce powoli wschodziło. And one of these men said to the other, Jeden z tych mężczyzn powiedział do drugiego: "Let us go and encourage our believers." chodźmy, pocieszmy współwierzących. So they started out across the field. I tak zaczęli iść przez pole. Now there is a road there. Była tam droga. I have been there. Ja tam byłem. I parked my car on the road, Zaparkowałem swój samochód przy tej drodze. but they avoided the road. Tylko że oni nie szli tą drogą. They didn't want to be confronted by their neighbors. Nie chcieli się spotkać z sąsiadami. They had already suffered much ridicule. Oni już dość wycierpieli, byli wyśmiewani. And now they knew the ridicule would be even louder. A teraz wiedzieli, jak dopiero by się wszyscy śmiali. Even as they went across the field, A więc dlatego szli przez pole. a farmer in the next farm, A jednak gospodarz, który mieszkał obok, who was out early, który akurat był poza domem, saw them, zobaczył ich and he called to them, i zaczął wołać. and he said, I mianowicie tak: "Brother Hiram, bracie Hiram, you didn't go up yesterday." jeszcześ nie poszedł do nieba? And Brother Hiram turned his head, A brat Hiram odwrócił się and he called back to the neighbor, i wtedy odpowiedział, and he said, mianowicie: "No, neighbor, nie, sąsiedzie, I didn't go up yesterday. wczoraj jeszcze nie poszedłem tam, But if I had gone up yesterday, bo gdybym poszedł, where would you have gone?" to gdzie byś ty poszedł? And the neighbor was silent. I wtedy tamten uspokoił się. As they walked across the field, A gdy tak szli przez pole, Hiram Edson suddenly stopped. Hiram Edson nagle zatrzymał się. Crozier didn't notice, Crozier nie zauważył tego. and he kept talking to Hiram. Szedł dalej i mówił do Hirama. And finally, when he didn't get a response, A gdy nie słyszał odpowiedzi, he looked over, obrócił się, and Hiram wasn't there. patrzy, że nie ma Hirama. He turned around. Odwrócił się do tyłu, He looked back, spojrzał tam and halfway across the field, i w połowie tego pola Hiram Edson was standing looking up into the sky. zobaczył Hirama stojącego i patrzącego w niebo. Crozier ran back to him, Crozier pobiegł do niego and he said, i mówi: "Brother Hiram, what is it?" bracie Hiramie, co się stało? And very softly, I bardzo delikatnie Hiram Edson said to him, Hiram Edson odpowiedział mu: "I don't know, Owen, what it is, nie wiem, Owen,
but I think that God is beginning to answer our prayer. Ale widzę, że Bóg zaczyna odpowiadać na nasze modlitwy. Now, I don't know what happened to Hiram Edson in the middle of that field. Nie wiem, co się stało z Hiramem Edsonem na środku tego pola. It is possible that he had a vision like prophets sometimes have. Możliwe jest, że miał wtedy widzenie, jak kiedyś miewali prorocy. It is possible that he had an illumination. A może nazwalibyśmy to oświeceniem pewnym. But he almost seemed to see Jesus Ale wydawało mu się, że widzi Jezusa, moving from one apartment of the heavenly sanctuary to another. który przechodzi z jednej części świątyni niebieskiej do drugiej. And he began to realize I zaczął rozumieć, that the cleansing of the sanctuary, że oczyszczenie świątyni, which William Miller said was the fire of the last day, które rozumiał Miller jako ostatnie dni ziemi, he began to realize that maybe there was a different event involved in cleansing the sanctuary. on zaczął rozumieć, że chyba to wyrażenie oczyszczenie świątyni oznacza coś innego niżeli koniec dla ziemi. And so he and Crozier, A więc on i Crozier with a Millerite medical doctor, z pewnym lekarzem millerystą, Dr. Frederick Hahn, H-A-H-N, doktorem Fryderykiem Hahnem, they sat around Edson's dining room table siedli wokół stołu Edsona every night for a number of nights. i tak przychodzili przez wiele wieczorów Studying out this new line of thought that had come to Edson. i zaczęli studiować to zagadnienie, które otrzymał Hiram Edson, którego światło otrzymał Hiram Edson. They studied the high priesthood of Jesus. Zaczęto studiować zagadnienie kapłaństwa Jezusa In the heavenly sanctuary. w niebieskiej świątyni. And after several months, I po kilku miesiącach they decided that it ought to be published. zrozumieli, że to trzeba opublikować. This was the answer to the disappointment. Była to bowiem odpowiedź na ich rozczarowanie. It must be shared with others. Trzeba więc o tym napisać. The question, Pytanie, who's going to write it up? kto to ma zrobić jednak? Well, Edson was a farmer. No, Edson był gospodarzem, Hahn was a busy doctor. Hahn był lekarzem bardzo zajętym, Crozier was a school teacher. a Crozier był nauczycielem. And perhaps it was logical Więc chyba logiczne, that Crozier was chosen to be the one to write it up. że wybrano w końcu Croziera, żeby on napisał. But back to Revelation 10. Ale wróćmy do objawienia 10 rozdziału. The chapter closes in verse 11 Rozdział kończy się wierszem 11. with an interesting expression, Bardzo ciekawym wyrażeniem. thou must prophesy again. Musisz znowu prorokować. Now in our church, W naszym kościele we have had different members mieliśmy różnych członków, understand that expression in different ways. którzy różnie rozumieli to wyrażenie. Some said Niektórzy mówili, that meant że to znaczy, that these disappointed Adventists iż ci zawiedzeni adwentyści needed to add the doctrine of the heavenly sanctuary to the message they were preaching. mieli po prostu dodać tę naukę o świątyni niebieskiej do nauk, które już głosili. I don't know if that's what the verse means, Nie wiem, czy o to chodziłoby w tym wersecie, but I do know that that is what happened. ale wiem, że tak było. Others have said, Inni mówili, thou must prophesy again. musisz znowu prorokować. That means To znaczy, that we need to add the third angel's message że trzeba dołączyć do tego jeszcze of Revelation 14 trójanielskie poselstwo, czy poselstwo trzeciego anioła z objawienia 14 rozdziału. to the first two. Do tych pierwszych dwóch poselstw. Now the Millerites never preached
the third angel's message, bo milleryści nigdy nie głosili tego poselstwa, które jest przedstawione jako trzecie poselstwo anioła. indeed, they hardly even preached the second angel's message. A tak naprawdę to oni bardzo niewiele mówili nawet na temat drugiego poselstwa anielskiego. Their message basically was the first angel's message. Oni głównie mówili o tym, co przynosił pierwszy anioł. The time of his judgment is come. Mianowicie, przyszła godzina sądu jego. Time should be no longer. Twierdzili, nie będzie już więcej czasu. And so they said, I mówili, thou must prophesy again. musisz znowu prorokować. That means To znaczy, that we need to add the third angel's message to the first two. więc ta grupa mówiła, w takim razie trzeba dołączyć jeszcze poselstwo trzeciego anioła do tego, co było przedtem głoszone. Now, I don't know whether that's what it means or not, Nie wiem, czy to akurat ma na myśli poselstwo 11 wiersza, but I do know that that's what happened. ale wiem, że tak uczyniono. Then there was a third group in our church. Ale była też i trzecia grupa w naszym kościele, Thou must prophesy again. która mówiła tak, musisz znowu prorokować. They said that is not symbolic language. To nie jest to język symboliczny, That is literal. jest to literalne wyrażenie. Thou must prophesy again. Musisz znowu prorokować. That means that the gift of prophecy literally is going to be restored. A więc musi być dar proroctwa po prostu. Now, I don't know if that's what that means, Nie wiem, czy akurat ten werset tylko to miał na myśli. but I do know that that is what happened. Ale wiem, że stało się tak i że zaczęto to też prorokować. And only about 6 weeks after the disappointment, Bo zaledwie 6 tygodni po rozczarowaniu, on a day in December of 1844, 18 grudnia 1844 roku, we don't know the day in that month. nie wiemy dokładnie, który to był dzień, We know the month and we know the year, znamy tylko miesiąc i rok, but the day of the month has been lost to history. ale jakoś w historii utracono, którego to było dnia. But we do know that on that day, Ale wiemy, że tego dnia a certain young lady had just barely turned 17 years of age, pewna młoda dziewczyna, która zaledwie rozpoczęła 17 rok życia, because her birthday was November 26, ponieważ urodziła się 26 listopada. and she was praying one day Otóż ona modliła się pewnego dnia in the upstairs flat of a disappointed Millerite lady, w domu jednej z tych zawiedzionych millerystek. with this lady and with 3 other ladies. Była tam ta właśnie niewiasta i jeszcze 3 inne. While Ellen was praying, I wtedy, gdy ta dziewczyna Ellen modliła się, God did it again. Bóg coś znów uczynił. The gift of prophetic inspiration was again given to his people. Mianowicie dar proroctwa znów został dany. And it was the beginning of a most remarkable ministry. I był to początek najbardziej dziwnej działalności. That was the first of what would become approximately 2,000 separate prophetic dreams and visions. Była to pierwsza z około 2000 różnych wizji. These would occur over a period of 70 years. A otrzymywała je na przestrzeni około 70 lat. She didn't just live to be 70, she had a ministry of 70 years. Nie w ciągu jej 70 lat życia. 70 lat pracowała ona. And in those 70 years, I w ciągu tych 70 lat she would write approximately 25 million words. w ciągu tych 70 lat napisała około 25 milionów słów. Now, I don't know how many words are in your Polish Bible, Nie wiem, ile słów jest w waszej Biblii polskiej, but in my English Bible, ale w mojej Biblii angielskiej there are about 750,000 words. jest około 750 tysięcy słów. I have never counted them.
Ja ich nie liczyłem. I am taking the word of a man who said he counted them. Wierzę tylko temu, który rzekomo je policzył. 750,000 is 3/4 of 1 million. 750 000 to 3/4 miliona. Ellen White wrote approximately 25 million words. A Ellen White napisała około 25 milionów słów. She wrote the equivalent of between 32 and 33 Bibles, Napisała więc około 32, może 33 Biblii. which was a remarkable accomplishment if she had never done anything else. Byłoby to niesamowitym osiągnięciem, nawet gdyby nic innego poza tym nie robiła. At the time of her death, Kiedy umierała, 24 books were in print. 24 książki opublikowano, 2 other manuscripts were at the printers being set in type. a 2 manuskrypty zostały oddane do druku. She had written 4,600 periodical articles, Napisała 4600 artykułów, and today her writings fill over 100 books in the English language. a dzisiaj w języku angielskim mamy około 100 jej książek. And they cover every conceivable subject that you can think about. Omawiają one prawie każde zagadnienie, z jakim się spotykamy w życiu. I was interested this morning Na przykład dzisiaj rano, as I was looking in your library gdy oglądałem waszą bibliotekę, to see how many of the English books of Mrs. White are there. patrzyłem, ile wy macie książek w języku angielskim Ellen White. It looks like you have a fairly complete collection. I macie prawie komplet jej książek. I don't know how many have been translated into Polish, Nie wiem, ile przetłumaczyliście już na język polski. but I know there's one book in Polish. 23, thank you. 23 książki są przetłumaczone jej na język polski już. One book in Polish is called Steps to Christ. Ale wiem, że jedna książka jest przetłumaczona, na pewno to jest Droga do Chrystusa. And that book A ta książka is in 126 different languages. Ta książka wydrukowana została już w 126 językach. A ja tutaj może dodam, co zostało niedawno opublikowane przez Instytut Badań pewien, mianowicie, że spośród autorów, których książki najczęściej są, największej ilości są sprzedawane w Polsce, to po Leninie Ellen White zajmuje 2. miejsce. No, jeśli wiemy, z jakich względów sprzedaje się Lenina, no to książki Ellen White w Polsce są w największej ilości rozprowadzane. Let me tell you something interesting that I discovered in the National Library of the United States. To w takim razie może ja też coś ciekawego podam, mianowicie, że w Bibliotece Narodowej Stanów Zjednoczonych, to się nazywa Biblioteka Kongresowa. It is called the Congressional Library. Właśnie tak się nazywa. And I did research there. Ja pewne badania tam przeprowadziłem. And I found out I stwierdziłem, that Ellen White is the 4th most translated writer in the history of literature. Stwierdziłem, że Ellen White jest 4. autorem, który najczęściej był tłumaczony na przestrzeni całej historii. Most translated. Autorem, którego najczęściej tłumaczono na przestrzeni całej historii, więc 4. miejsce. I compiled a list of the 10 most translated writers in the history of literature. Przyjrzałem autorów, których książki najczęściej tłumaczono. And I discovered I stwierdziłem, that she was number 4 in the list of 10. Że w grupie 10 najczęściej tłumaczonych autorów 4. miejsce zajmuje Ellen White. There was something else interesting. I jeszcze coś innego stwierdziłem. Number 1, 2, and 3 at the top of the list 1., 2. i 3. miejsce w tej liście were all men. zajmują mężczyźni. Mrs. White is number 4. Ellen White jest 4. And as far as lady writers go, Ale jeśli chodzi o kobiety, she is the most
translated woman writer in the entire history of literature. Zajmuje ona pierwsze miejsce pośród wszystkich kobiet na przestrzeni całej historii, pośród kobiet, których książki były tłumaczone na inne języki. And when I present this to an American audience, I gdy to przedstawiłem słuchaczom w Ameryce, I tell them that Ellen White is the most translated American writer, man or woman. powiedziałem, że spośród autorów amerykańskich autorem, którego książki są najczęściej tłumaczone, jest właśnie Ellen White. Because the second most translated American writer, Ponieważ drugie miejsce spośród autorów amerykańskich is number 10 on this list, on jest 10. w liście światowej autorów. he is named Ernest Hemingway, To jest Ernest Hemingway. and he's in 92 languages. Jego zaledwie tłumaczono na 92 języki. By the way, you might be interested in knowing who the most translated writer is. Ale zapewne byście chcieli wiedzieć, kogo książki były najczęściej tłumaczone. He is a neighbor of yours. To wasz sąsiad. He lives over in the next country, Tu obok w kraju mieszka. and his name is Vladimir Ilyich Lenin. Włodzimierz Ilicz Lenin. And he is in 222 languages. Jego książki przetłumaczono na 222 języki. So Mrs. White has a little bit to go to catch up to Lenin. A więc Ellen White musiałaby troszeczkę jeszcze wyżej sięgać do Lenina. By the way, Ellen White is in more languages than William Shakespeare. W każdym bądź razie Ellen White została przetłumaczona na więcej języków niż William Shakespeare. I'll bring you the list tomorrow. Przyniosę wam tę listę jutro. The third difference in Adventism Trzecia różnica, trzecia rzecz, która nas różni jako adwentystów od innych, is that we are the only people to ta, że jesteśmy jedynymi ludźmi, who go to Revelation 14 którzy sięgają do objawienia 14 rozdziału, to find their unique prophetic message. ażeby tam zaczerpnąć to bardzo unikalne poselstwo Boże. No other church is preaching the three angels' messages of Revelation 14. Żaden inny kościół nie głosi trójanielskiego poselstwa z objawienia 14 rozdziału. You remember that the first message begins with verse 6. Pamiętacie, że to pierwsze poselstwo zaczyna się od wiersza 6. I saw another angel flying in the middle of heaven, Widziałem innego anioła lecącego przez pośrodek nieba, having the everlasting or eternal gospel. mającego Ewangelię wieczną. I was interested in a recent, a modern language translation. Interesowałem się, jak w innych nowoczesnych przekładach oddano ten werset. By a British priest named Monsignor Ronald Knox. Monsignor Ronald Knox, Brytyjczyk, duchowny brytyjski, He translated that verse 6. on ten wiersz 6 tak przetłumaczył. I saw another angel in midair, Widziałem innego anioła pośród powietrza, having a final gospel, mającego ostatnią Ewangelię, ostateczną Ewangelię. which is an interesting translation. To bardzo ciekawy przekład. He puts a footnote at the bottom of the page to explain his reason for translating it that way. A u spodu strony jego przekładu podał powód, dla którego tak przetłumaczył ten zwrot. And he says, I tak mówi. why this is the final gospel, the text doesn't tell us. Dlaczego jest to ostatnie poselstwo? Tekst nam tego nie mówi. But from the context, Ale kontekst it is clear wyraźnie mówi, that this is the last message preached to men, wyraźnie wskazuje, że jest to ostatnie poselstwo, jakie ma być głoszone ludziom. this side of the second coming of Jesus. Poza poselstwem o powtórnym przyjściu Jezusa. And I think it will be late next week. I myślę, że w przyszłym tygodniu We're going to take 2 afternoons 2 popołudnia to talk about the message of Revelation 12, 13, and 14. spędzimy na omawianiu
poselstw z objawienia 12, 13 i 14 rozdziału. Many years ago, Wiele lat temu, I believe it was in the 1920s, chyba było to w latach 20. XX wieku, an ecumenical meeting was held in the United w States. Stanach Zjednoczonych było takie zebranie ekumeniczne, Seventh-day Adventists were invited to attend. na które zaproszono również adwentystów. They didn't think we would come. Nie sądzono, że my przyjdziemy. As a church, we didn't have a very good reputation of cooperating with other churches on anything. Jako Kościół nie mamy dobrej reputacji, gdy chodzi o współpracę z innymi kościołami, But we were invited. ale zaproszono nas. And to their surprise, I ku ich zdziwieniu a representative came from the General Conference. przybyli przedstawiciele samej Generalnej Konferencji. It was Pastor William Spicer. Mianowicie pastor William Spicer. And he represented us. On reprezentował nasz Kościół. The purpose of the meeting A celem tego spotkania was to lay out a proposition. było przedstawienie propozycji. They were proposing Mianowicie that in Africa, proponowali, żeby w Afryce that we would spread out all Christian missionaries żebyśmy tam posłali misjonarzy, so that the continent would be more adequately covered by Christian missionaries, a żeby mniej więcej równomiernie wszędzie była jednakowa ilość misjonarzy. because at that time, Ponieważ w tym czasie, and in some places it is still true today, a jeszcze i dzisiaj, in some places there may be 4 or 5 denominations, w niektórych miejscach są 4 lub 5 kościołów trying to make a Christian out of an African, próbujących schrystianizować Afrykanów, and 300 kilometers over there, a 300 kilometrów dalej no denominations. nie ma żadnego wyznania. So they said, let's spread the Christian missionaries out, Więc oni powiedzieli, zróbmy tak, ażeby ci misjonarze rozeszli się równo. each denomination will have its own territory, I każdy kościół, każde wyznanie będzie miał swój teren. they will be exclusive, there will be no competition. Nie będzie wtedy walki, tylko oni tam będą na tym terenie. We'll put the Adventists over here, A więc tu na przykład damy the adwentystów, Baptists here, baptystów tam, Presbyterians here, presbyterianie tutaj będą, Lutherans over here, tam luteranie, the Anglicans over here, anglikanie tam. and we will spread everybody out. I tak wszędzie podzielimy teren. That way more people will hear the Christian message. W ten sposób więcej ludzi usłyszy poselstwo chrześcijan. After the presentation was made, I kiedy tę sprawę przedstawiono, they began to have the members attending vote their feelings. postanowiono, żeby zgromadzeni tam członkowie głosowali. The Baptists thought it was a good idea. I baptyści uważali, że to jest dobra idea. The Methodists agreed to it. Metodyści też się zgodzili. Presbyterians said we will try it. Presbyterianie powiedzieli, no spróbujemy. And it was almost unanimous I prawie wszyscy się zgadzali. until the very last representative was asked to vote. Aż w końcu ostatni miał głosować. And that was Pastor Spicer. To był brat Spicer. And they came to him last, Do niego ostatniego zwrócili się. I think by deliberate design. Ja myślę, że to celowo uczyniono. And they said, Brother Spicer, I powiedzieli, bracie Spicer, could the Adventists go along with this? czy adwentyści też się z tym zgodzą? They fully expected him to say no. I oni spodziewali się, że odpowiedź będzie nie. But he surprised them. Ale on ich zaskoczył. He had a twinkle in his eye. Tak widać było błysk w jego oku. And people who knew him said, A ludzie, którzy go znali, when he has a twinkle in his eye, you better look out. powiedzieli, jeśli widać taki błysk w jego oczach, to trzeba uważać. He said, it is possible Powiedział, to jest możliwe, that the Adventists might be able to go along with this. żeby adwentyści się z tym zgodzili. They were all utterly astonished. Wszyscy byli strasznie zdumieni. They didn't expect us to be cooperating. Tego się nie spodziewali, że adwentyści będą
takiej sprawie współpracować. And while they were still astonished, Pastor Spicer went on. A kiedy wszyscy byli osłupiali, pastor Spicer dalej ciągnął. He said, I can only think of one condition that we would have to ask. Mówi, ja tylko mam na myśli jeden warunek, który chciałbym postawić. And they said, what is that? Pytają, jaki? Well, he said, the only reason that we are going to the whole world On mówi, jedynym powodem, dlaczego my idziemy na cały świat, is because we have a message from the Bible jest ten, że my mamy poselstwo biblijne, that nobody else is preaching. którego nikt inny nie głosi. Now, if the Baptists would preach it over here, Gdyby tam głosili na przykład baptyści, and the Methodists would preach it over here, a metodyści tam, and the Anglicans would preach it over here, a tam Anglikanie, we wouldn't need to go to those places. to my nie potrzebowalibyśmy tam iść. Well, what message are you talking about? A oni pytają, no to o jakim poselstwie ty mówisz? Well, those three angels in Revelation 14. On mówi, no o tym poselstwie trójanielskim, który jest w Objawieniu 14 rozdziale. Now, the man who was the chairman of that particular meeting Człowiek, który był przewodniczącym tego spotkania, was not particularly a clever fellow. nie był chyba dość błyskotliwy And he blurted out, i he said, yeah, continue. well, Revelation 14 is in the Bible. On mówi, no Objawienie 14 rozdział to jest część Biblii. We all believe the Bible. My przecież wszyscy wierzymy w Biblię. We ought to be able all to preach the Bible. My wszyscy przecież mamy głosić to, co jest w Biblii. I don't know why the other churches couldn't agree to preach Revelation 14. Nie rozumiem, dlaczego inne kościoły nie miałyby się z tym zgodzić, aby głosić poselstwo, które jest zapisane w Objawieniu 14 rozdziale. But the man who was the Secretary General of the whole meeting Ale człowiek, który był generalnym sekretarzem całego tego zgromadzenia, was a little more quick-witted. był troszeczkę bystrzejszy. He was sitting behind the chairman, Siedział za przewodniczącym, and he reached forward, wyciągnął ręce, and he grabbed the man by the back of his coat, złapał go z tyłu za marynarkę and he whispered so loudly everyone could hear, i tak szeptał głośno, że wszyscy usłyszeli. sit down, brother. Siadaj, bracie, You are making a fool of yourself. ty się wygłupiasz. Well, why did he tell him to sit down? Dlaczego mu powiedział, żeby usiadł? Because he knew, Ponieważ wiedział, as the chairman of the meeting did not know, czego akurat przewodniczący nie wiedział, that the Methodists can't preach Revelation 14. że metodyści nie mogą głosić Objawienia 14 rozdziału. The Baptists can't preach Revelation 14. Baptyści też nie mogą tego głosić. The Anglicans can't preach Revelation 14. Anglikanie nie mogą głosić. None of the other churches can preach Revelation Żaden z 14 innych kościołów nie może głosić tego, co jest w 14 rozdziale Objawienia. for at least two reasons. Przynajmniej z dwóch powodów. Number one, Po pierwsze, they don't know what it means. nie wiedzą przede wszystkim, co to znaczy. Now, I'm not being unkind. Nie jestem niegrzeczny, I'm simply telling you what I read in their books. ale po prostu powiem wam, co czytałem w ich książkach. They don't know what's in the book of Revelation. Oni nie rozumieją tego, co tam jest w Księdze Objawienia. They say the symbolism is obscure. Mówią, że ten symbolizm jest zbyt It is impossible Trudny. to know what the message is. niemożliwe zrozumieć, o co tam chodzi. And they say so in print. I to wyraźnie drukują. And so they can't preach it, A więc nie mogą tego głosić. number one, To jest pierwszy powód. because they don't know what it means. Po prostu nie wiedzą, jaki jest tego sens. Now, I used to teach homiletics, Ja uczyłem homiletyki and I can tell you i mogę wam powiedzieć, that it is very difficult to preach something you don't understand. że jest bardzo trudno głosić coś, czego się nie rozumie. Although I occasionally had a student who tried. Chociaż od czasu do czasu miałem takich studentów, którzy próbowali to robić. Okay, they can't preach it, No więc nie mogą tego głosić. first of all, Po pierwsze, because they don't know what it means. dlatego, że nie rozumieją tego poselstwa. But there is a second and even more important reason. Ale jest drugi powód i chyba jeszcze ważniejszy. God didn't give it to them. Bóg nie dał im tego poselstwa. He did give it to us. Dał go nam. And just recently I read a statement in one of the volumes of the Testimonies
Niedawno czytałem w jednym z tomów świadectw, in which Mrs. White makes it very plain w którym Ellen White bardzo prosto mówi: that God did give that to us, Bóg dał to poselstwo nam. and that is the number one reason for our existence as a people. I to jest pierwszy powód, dlaczego my powstaliśmy jako ten ruch. Well, we are the only people Jesteśmy więc tym jedynym ludem in the whole Christian world w całym świecie chrześcijańskim, who find their Christian prophetic roots or origins in Revelation 10, który swoje korzenie ma w proroctwach objawienia 10 rozdziału. we are the only people who find their prophetic messenger in Revelation 12, Wierzymy, że powstaliśmy na podstawie proroctwa, które też jest w objawieniu 12 rozdziale. and I want to talk about that more in a moment. Będę mówił o tym jeszcze niedługo. And third, A po trzecie, we are the only people who find our prophetic message in Revelation 14. jesteśmy jedynym ludem, który poselstwo swoje czerpie z objawienia 14 rozdziału. William Miller died about 5 years after his great disappointment. William Miller zmarł mniej więcej 5 lat po jego wielkim rozczarowaniu. He never did accept the Sabbath, On nigdy nie przyjął nauki o sabacie, though he was acquainted with the doctrine, mimo że znał tę doktrynę. because Joseph Bates wrote to him about it. Józef Bates bowiem pisał do niego o tym. But he just didn't see the Sabbath. Ale on po prostu nie widział tego sabatu. Ellen White didn't see it the first time Bates told her about it. I Ellen White też tego nie rozumiała, kiedy Józef Bates mówił jej o tym. And that bothers some people. I dla niektórych jest to taki kamień obrażenia. I think it is tomorrow that I have planned to talk about something, Myślę, że jutro będę mówił o pewnej rzeczy. and I will tell you about a group of Adventists in a town in Yugoslavia I chyba powiem wam o pewnej grupie adwentystów z Jugosławii, who do not believe that Mrs. White was a true prophet. która nie wierzy, że Ellen White była prawdziwym prorokiem. They're Adventists, Są adwentystami, church members, członkami Kościoła, but they don't believe Mrs. White was a prophet ale nie wierzą, że Ellen White była prorokiem. because she didn't keep the next Sabbath after she had her first vision. A mówią, dlatego nie wierzą w nią jako proroka, bo ona nie przyjęła nauki o sobocie po pierwszym jej widzeniu. And they had the impression I mają pewne wrażenie, that from the moment a prophet is called, mianowicie rozumieją, że od momentu, kiedy ktoś zostaje powołany na proroka, that they are like God, to już jest wtedy jak Bóg. in that they know everything theological. Wszystko rozumie z zagadnień teologicznych. Mrs. White was 2 years and 4 months after her first vision, Ellen White 2 lata, 4 miesiące po jej pierwszym widzeniu, before she kept her first Sabbath. dopiero wtedy zaczęła święcić sobotę. These people said that's too late. Oni mówią, to za dużo czasu minęło. Mrs. White was 19 and 1/2 years Ellen White miała 19,5 roku, after her first vision. kiedy po pierwszym widzeniu, It took her 19 and a half years after the first vision before she said it is wrong to eat pork. minęło 19,5 lat od pierwszego widzenia, kiedy Ellen White po raz pierwszy powiedziała, że jest niewłaściwe, że jest błędem, jeśli się spożywa wieprzowinę. They said that's too late I oni mówią, o, za dużo czasu minęło. after she had her first vision. Bo przecież kiedy już miała pierwsze widzenie? She's supposed to know everything. Ona już wtedy powinna wiedzieć wszystko. We're going to talk about that tomorrow. O tym problemie będziemy mówić jutro. Miller didn't become a Sabbath keeper, Miller nie został czcicielem soboty, though he learned about it from Bates. mimo że wiedział o niej od Batesa. And finally, toward the end of his life, A w końcu, pod koniec życia, he began to speak against the Sabbath. on zaczął występować przeciwko sabatowi. And he died I zmarł in 1849, w 1849 roku, December 20, 1849,
20 grudnia he was 67 years old. miał 67 lat. And I think 20 grudnia 1849 roku. I think the Lord allowed him to die I myślę, że Bóg pozwolił mu umrzeć, to keep him from using his influence ażeby zachować ludzi od jego wpływu, to speak against the Sabbath. ponieważ on występował przeciwko sabatowi. Mrs. White was given a vision very early in her experience Ellen White otrzymała widzenie bardzo wcześnie w swoim życiu, in which she was told w której jej powiedziano, that God understood William Miller's heart. że Bóg rozumiał serce Williama Millera. When Miller finished preaching the second coming in 1844, Kiedy William Miller zakończył mówić o powtórnym przyjściu Jezusa w 1844 roku, he was literally worn out. wtedy był naprawdę zmęczony. His health was very bad. Zdrowie jego bardzo złe było już. His body was covered with boils like Job of old. Ciało jego pokryte było wrzodami jak Joba. He had put everything that he had physically and financially into his movement. On oddał wszystko, co miał, całe swoje siły fizyczne, jak też i dobra materialne, wszystko oddał temu ruchowi. And now he was burned out. I teraz już naprawdę wypalił się. And Ellen White says, Ellen White mówi, God knew his heart, Bóg znał jego serce. and God does not hold him accountable I Bóg nie oczekiwał, że będzie on odpowiadał, for speaking against the Sabbath. Że nie jest on odpowiedzialny za to, że występował przeciwko sabatowi. Now, his close associate clergyman, Jego bliski współtowarzysz duchowny, who persuaded him to speak against the Sabbath, który zachęcał go, ażeby występował przeciwko sabatowi. Mrs. White tells us, Ellen White mówi o tym. will be held accountable. Mówi, on będzie odpowiedzialny za to. You see, when Miller heard about the Sabbath, Bo widzicie, gdy Miller usłyszał o sabacie, he started to lean toward it. on zaczął się skłaniać ku temu. And these other ministers who worked with him, Ale ci inni duchowni, którzy z nim współpracowali, they pulled him back. ciągnęli go do tyłu. And then Bates would write to him again A wtedy Bates napisał do niego, with very impressive biblical basis. dając podstawy biblijne bardzo mocne. And Miller would lean toward the Sabbath. I wtedy znów Miller zaczął się skłaniać ku sabatowi. And these ministers would pull him back. A ci duchowni znów go ciągnęli do tyłu. And finally, he actually raised his voice against the Sabbath. I w końcu on zaczął występować przeciwko sabatowi. He died very shortly after that. Krótko po tym zmarł. Mrs. White tells us Ellen White mówi, that an angel told her że anioł jej powiedział, that angels mark the last resting place, the grave of William Miller, że anioł uczynił znak nad grobem Williama Millera and in the resurrection i w dniu zmartwychwstania of the righteous, sprawiedliwych he will come forth. on również powstanie. But he never became a Sabbath-keeping Adventist. Ale on nigdy nie był adwentystą święcącym sobotę. And as far as I know, I o ile ja wiem, no members of his family became Sabbath-keeping nikt z Adventists jego rodziny nie został adwentystą dnia siódmego. until 1884, I dopiero w 1884 roku, 40 years after the Great Disappointment, czyli 40 lat po tym wielkim rozczarowaniu, one Sabbath morning in Chicago, któregoś sobotniego dnia w Chicago, Brother J.H. Wagoner was preaching the sermon, wtedy kazanie miał brat Wagoner. and a man came in who was a stranger. Otóż wtedy pewien obcy człowiek podszedł, He sat down. usiadł. He was now an old man. Wtedy był już starym człowiekiem, He was now more than 70 years old, chyba miał już ponad 70 lat. and he was a son of William Miller. Był to syn Williama Millera. He had been getting the signs of the times from some Adventist. Otrzymywał on znaki czasu od jakichś adwentystów, He had been reading it. czytał je And this Sabbath, he came to church. i tego sabatu przyszedł do zboru.
And after the service, I po nabożeństwie he said to the people, powiedział do ludzi: I have never joined any church. Nigdy nie należałem do żadnego kościoła. I am now going to join yours. Teraz chcę przyłączyć się do waszego. None of the other churches preach like my father preached. Żaden z kościołów nie głosi tego, co głosił mój ojciec. Yours is the nearest thing to my father's preaching. Wasz kościół jest najbliższy tego, co głosił mój ojciec. And so I am going to join your church. I dlatego chcę przyłączyć się do waszego kościoła.